Witam ponownie w mojej kuchni, mam na imię Leszek i dzisiaj będziemy gotować przepyszne ruskie pierogi. U mnie w domu się ruskich pierogów nie robiło, mama robiła przepyszne pierogi, przeróżne, ale nie ruskie. Natomiast ten przepis jest od mojej żony mamy, gdzie tradycja ruskich pierogów sięga pokoleń. Także dzisiaj będziemy je robić. One są naprawdę przepyszne. Ciasto jest nie jest za twarde, ani nie jest za miękkie, jest idealne. No i przede wszystkim są takie jak u babci. Także dzisiaj dzieci jadły i no, udało mi się osiągnąć wreszcie to, że są jak u babci. Także zabierajmy się za gotowanie. Najpierw zagotowujemy ziemniaki. Około 2 kg ziemniaków i to muszą być ziemniaki mączne i ubijamy. Następnie przesiewamy mąkę. Ja używam mąki poznańskiej, to jest typ 500. Robimy w środku mąki taką dziurkę, takie miejsce na wodę i wlewamy wrzącą wodę. Woda musi być wrząca. I tej wody jest dosyć dużo, bo to jest około 420 ml takiego wrzątku na 500 gramów wody. Wydaje się, że dużo, ale tak naprawdę później ciasto wychodzi idealne z tych proporcji. Może być troszkę więcej, może być trochę mniej. To wszystko zależy od mąki, jak mąka wchłania wodę. Także proponuję, żeby zacząć może troszkę mniej i zobaczyć, jakiej konsystencji będzie ciasto. Ciasto musi być miękkie, ale nie może się kleić tak po 5 minutach wyrabiania, nie może się kleić do stolnicy, bo jak się klei, jest za miękkie, no to też jest niedobre. I teraz tą mąkę mieszamy z tą wodą. Ta mąka jest jakby taka zaparzana i dzięki temu to ciasto później jest miękkie. No, nie tylko dzięki temu, bo to też chodzi o wyrabianie, o wszystko. Ale to jest główny właśnie powód tego, że te pierogi będą takie super miękkie. Ja próbowałem różne przepisy na pierogi, no i powiem, że ten jest najlepszy. Akurat na tego typu pierogi, bo już takie włoskie pierogi, no to robi się całkiem inaczej. Do tej ilości dodajemy 2 żołądka, szczyptę soli i taką dużą łyżkę masła. Tutaj akurat tą część nie bardzo chcę przyspieszać, bo ciasto na pierogi jest bardzo ważne. Ja i tak przyspieszę, no, dosyć dużo wyrabia, ale chciałbym, żeby tutaj przekazać jak najwięcej szczegółów, bo jest bardzo ważne, żeby to właśnie w ten sposób robić. Jak będziecie robić coś inaczej, no ja też próbowałem robić po swojemu, no i to nie wychodzą tak, jak powinny wychodzić. A to ma właśnie wyglądać tak. Trochę przyspieszam to wideo, żeby Was aż tak długo nie trzymać. No ale te wszystkie właśnie kroki są bardzo ważne. Nawet jeżeli macie swój sposób na robienie, to zawsze polecam, żeby być otwarty na nowości i spróbować. Bo jeżeli nie jesteśmy otwarci na inne przepisy, inne pomysły, no to zawsze będziemy robić tak samo, prawda? Jeżeli wiemy lepiej, jak to powinno wyglądać. Nawet jeżeli jeżeli macie idealne pierogi, to nie ma sensu, żeby coś powtarzać, ale zawsze polecam. I teraz tak, to ciasto mi wyszło trochę za miękkie. Widzicie, ono się klei, ono jest takie bardzo miękkie, więc podsypuję mąką. Nie ma problemu w tym, żeby podsypywać mąką tyle, ile trzeba. I będę wyrabiał to ciasto 15 minut. Także chcę, żeby ono mi się dobrze wyrobiło, żeby ten gluten się uformował. Ja wiem, że to jest mąka taka, ten typ mąki nie ma zbyt dużo tego glutenu, ale nie szkodzi. Na to się nie patrzmy. Nie patrzmy się na tabelki, patrzmy się na to, jak ciasto ma wyglądać. Powiem nawet tak, że z takich mąk ciastkowych wychodzą lepsze chleby.
One są bardziej pulchne, takie bardziej lekkie. Oczywiście wszystko zależy jak to lubi. A teraz powracając do tego ciasta na pierogi, zobaczcie, ono mi się już nie klei. To już jest końcówka tego wyrabiania. Jest miękkie, ale jest tak miękkie, żeby ono mi później jak pierogi będę robił, żeby ono się nie, żeby to ciasto nie przechodziło. Znaczy ten farsz nie przechodził przez to ciasto. Także ono jest tak idealnie ma być miękkie. Nie może być też aż za miękkie. Teraz dzielę sobie na dwie części i zawinę folią i pozostawię na 20 minut. I w tym momencie robią się dwie rzeczy. No jeszcze bardziej, tutaj jeszcze robię cebulkę, bo połowę farszu będzie z cebulką, połowa będzie bez cebulki. Powracając do tego ciasta, ten gluten jeszcze bardziej się będzie formować i woda wsiąka, inaczej, mąka wchłania wodę przez ten cały czas. Czyli po tym czasie, po tych 20 minutach to ciasto będzie jeszcze bardziej elastyczne, jeszcze bardziej miękkie. Do tych 2 kg ziemniaków dodaję 2 sery, półtłuste, mogą być tłuste, mogą być, no chudych nigdy nie polecam, ale akurat takie były w sklepie, to takie kupiłem. Pieprz, sól do smaku i to wszystko. To jest ta pierwsza wersja z ciasta. Później podzielę to na pół i dodam tą cebulkę, którą usmażyłem. Oczywiście te serki można najpierw mielić i tak dalej, ale tak naprawdę nie ma sensu. Po prostu dobrze wymieszać później rękoma i wszystko jest idealnie. Wszystko jest tak, jak powinno być. Także nie ma powodu sobie robić dodatkowej pracy z mieleniem sera, później z czyszczeniem maszynki. Wrzucić po prostu cel do ziemniaków i będzie idealnie. Doprawiamy do smaku, tak jak lubimy. W jednej części dodaję cebulkę. Cebulka musi mieć kolor, ale nie może być spalona, żeby ten farsz nie był czuć taką spaloną cebulą. Musi mieć tylko kolor ładny i wtedy też jest idealnie. Cebulki dajemy tyle, ile lubimy. Ja dałem jedną małą. I to wystarczy. Ma mieć taką nutę tej cebulki, a nie ma być aż ta cebula nie ma dominować. I wałkujemy ciasto. Czyli najpierw na stolnicę, czy też na blat, bo ja nie używam stolnicy. Mam stolnicę, mam fajną deskę, ale na blacie mi się po prostu lepiej robi. I rozwałkujemy. Widzicie, to ciasto jest miękkie. Nawet mi się przykleiło, za mało mąki dałem, ale nie szkodzi. Jak dam odpowiednio mąki, to się nie będzie kleić. Czyli trzeba po prostu podsypywać. Też nie za dużo, no bo wtedy ono wchłonie tą mąkę, za dużo mąki, ale trzeba podsypywać mąką i będzie dobrze. Jak jest po prostu delikatnie za miękkie, no to właśnie poprzez to podsypywanie robi się takie, jak powinno być. I rozwałkujemy dosyć cienko. Nie może być za cienko, no bo wtedy tych pierogów będzie ciężko skleić, ale w miarę cienko, żeby to ciasto nie było też za grube. Ja sobie, tak jak widzicie, właśnie tą mąkę to tam dodaję na górę. Niewiele, tak żeby po prostu się nie kleiło i do wałka, i do stolnicy. O, i to jest właśnie taka grubość, jak powinna być. Tak mi trudno powiedzieć, ile to jest w milimetrach, ale może tak z 2 mm. To zobaczycie, jak będziecie robić pierogi. Jak zrobicie za cienkie ciasto, to będziecie to widzieć. I teraz tak, robię też akurat taką szklanką, bo akurat ta wielkość mi najbardziej pasuje. Oczywiście można robić taką wielkość pierogów, jaką chcecie. Nie polecam żadnych maszynek do pierogów, bo to nie wychodzi. Ja kupiłem, powyrzucałem. Kiedyś dawno kupiłem, bo jak jeszcze nie umiałem robić pierogów, mówię, pomogło mi. W żadnym wypadku. I jak kładziemy farsz? No do tej wielkości to akurat jest taka łyżeczka i ten farsz tak dociskamy. Ten pieróg się jeszcze naciąga. Widzicie grubość tego pieroga, jaka ma być.
On się jeszcze tam naciąga, a na samym końcu po prostu zgniatamy i pierog jest gotowy. On mi się prawie nigdy się nie otwiera. Tam czasami się jeden otworzy i troszkę wypłynie, ale to jak tych pierogów dużo się robi, to nie jest jakby problem. O, i właśnie w ten sposób. Ja to nie jestem tak jakby mistrzem pierogów, nie robię ich tak bardzo szybko, no ale no, dojdę do wprawy. U nas wszyscy pierogi lubią, także robię je w miarę często. Wrzucamy do wrzącej wody i co jest ważne, mieszamy po chwili łyżką drewnianą. Nie może być metalowa łyżka, bo uszkodzi pierogi. Musi być drewniana łyżka. I czekamy, aż wypłyną. Zobaczcie, te pierogi właśnie tak samo one wypłyną. I jak wypłyną, jakieś 2,5 minuty i pierogi są gotowe. To zależy, jak lubicie te pierogi. Czy one mają być miękkie? No nie można ich rozgotować, więc więcej jak 2,5 minuty to już się rozgotują. Ale można wyciągnąć troszkę wcześniej, będą troszkę twardsze. Zależy, jak to lubi. O, i od tego momentu właśnie 2,5 minuty i można wyciągać. Po wyciągnięciu pierogów pod zimną wodę, ja mam bałagan w kuchni, więc już nie będę pokazywał, jak pod tą zimną wodę daję, ale trzeba dać na sitko. No zobaczcie, te pierogi one są, żaden mi nie pękł. Wyszły idealnie. Na sitko, pod zimną wodę, chwilę, żeby je nie ostudzić, ale żeby ta mąka z zewnątrz była zmyta, bo inaczej się będą sklejać. Ja mam takie ładne, dużą łyżkę. O, jednak jeden tam mi troszeczkę wypłynął. Widać, że sera jest trochę w wodzie, ale to później nawet nie widać tego. Mam taką dużą łyżkę ładną, bo dobrze jest zrobić albo drewnianym, albo metalowym. Przepraszam, albo plastikowym, bo metal może uszkodzić te pierogi. I teraz tak, można robić masłem z cebulką, przepyszne będzie, natomiast no, my lubimy z boczkiem. Czasami robię z boczkiem, czasami z masłem, z cebulką, to zależy. Boczek, słonina wytopione, wyglądają idealnie. Pierogi są gotowe. Także no ja nie ukrywam, już zjadłem jest 20, ale jeszcze tego jednego pożrę. Słuchajcie, pierogi z świeżo smażonym boczkiem i słoniną. Rewelacja. Jedna z moich ulubionych potraw, chociaż ja preferuję mięsne potrawy. No tutaj jest jeszcze boczek, ale te pierogi są naprawdę dobre, także polecam. Jeżeli Wam się podoba moje wideo, to zapraszam do subskrypcji i do zobaczenia.